poprzedniej części odcinka. No i tak jak mówiłam, będzie to vlogo haul, ale tak najbardziej przede wszystkim chciałabym się skoncentrować już na tych nieszczęsnych 3 stylizacjach z tego magazynu Elle, które już skompletowałam. Wow, mam taką lampę. No, kupiłam sobie za 115 funtów. Za funta, czyli to jest bardzo dobra firma. Mam taką torebkę na łańcuszku. Z tej stylizacji górę bardzo ciężko było znaleźć, bardzo ciężko. No jak udało mi się wyjść z tej sytuacji, no to kupiłam sobie w Horsforth tym razem. Pojechałam do Horsforth. Tam kiedyś pracowałam w pizzerii Trattoria Inforno, polecam. Robią nawet wegańską pizzę, także jeszcze bardziej polecam. I robią bardzo smaczną, pyszną, także jeszcze bardziej polecam. Koniec reklamy. I w jednym z charity shopów w Horsforth kupiłam sobie, powiedzmy, coś podobnego do tego. No, widziałam takie marynarki z taką połą nachodzącą na siebie, a one były dosyć drogie. I tak zresztą bez tego przymierzania nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało na mnie, więc nie chciałam ryzykować. Zresztą wszystko było takie albo dłuższe, z długimi rękawami, więc wiedziałam, że i tak to będę obcinać, więc kupując coś droższego nie chciałam ryzykować. Także w Horsforth kupiłam sobie taką marynarkę. Ja już ją obcięłam. Szkoda, że nie zaprezentowałam tego na sobie przed obcięciem, ale wyglądało to tak na zdjęciu, beze mnie. No i po obcięciu, jak widać, pozbyłam się rękawów do łokcia. Na dół obcięłam po prostu do tej linii. Tutaj miałam taki paseczek, także łatwo mi było to zrobić prosto wzdłuż tego paska i wyszła ta taka crop marynarka. Także jest taka dosyć krótka, widać pępek, ale nawet fajnie to wygląda. Jest tam jakiś zamysł i to też był taki trochę ciuch z charity shopów, powiedzmy premium, kosztował 5,75 i oryginalnie z firmy Next. No tak widać, że to po obcięciu tak trochę tandetnie wygląda, to już ta podszewka odchodzi od materiału. Może oddam to do krawcowej, żeby to jakoś ładnie wyglądało wewnątrz. No z zewnątrz i tak tego za bardzo nie widać. Będę się Wam prezentować, sami zobaczycie. A resztę ciuchów już dosztukowałam, będąc w Szkocji. Tak, polecam bardzo szkockie charity shopy, w szczególności jeżeli chodzi o Glasgow, polecam West End, tam jest wiele do zwiedzania. Bo w poprzednim haulu, to jeszcze Wam nie wspomniałam, mówiłam o tym, że nie podobał mi się guzik w tej marynarce, co wtedy kupiłam. Także znalazłam granatowy guzik, przyszyłam go sobie, jak widać, to byłam ja. No i tak teraz się prezentuje moja marynarka z nowym guzikiem. No i na West Endzie na początku znalazłam w bookstore z książkami taki ogromny komiks w języku niemieckim. Onkel Dagobert. Ja uczę się języka niemieckiego, a w dzieciństwie czytałam bardzo dużo komiksów. Donald Duck. Także będzie to przypomnienie sobie dzieciństwa i nauka języka niemieckiego w jednym. No i co jeszcze znalazłam w Glasgow na West Endzie, to spodnie do tej stylizacji. Chciałam, żeby one miały takie szersze nogawki i znalazłam. Ja już je nosiłam, ale one są jeszcze z metką. Kosztowały 5 funtów. I z firmy Fat Face, także dosyć porządna firma. I też one miały za długie nogawki, więc ja je sobie ucięłam i tak to teraz wygląda. I dzięki temu znalezisku mam skompletowany cały outfit z tego zdjęcia. Także szybko jeszcze opowiem, że w Glasgow pokręciłam się po centrum. I śmieszne, bo ja w ogóle mieszkałam w Glasgow i gdy tam mieszkałam, to nie mogłam znaleźć żadnej kuli śnieżnej z tym miastem, a teraz tam będąc jako turystka znalazłam.
Ja w ogóle kolekcjonuję takie kule śnieżne i coś o nich niedługo, mam nadzieję, więcej opowiem. Ta jest kolejną do mojej kolekcji. No i co, odwiedziłam takie stare miejsca, sprawdziłam, czy pachołek cały czas znajduje się na pomniku. Jak widać, wszystko jest na swoim miejscu, jest nawet zapasowy pachołek, gdyby coś się stało z tymi obecnymi na głowach konia i Duke'a. Będąc w Glasgow, pojechałam na jeden dzień do Edynburga, w którym też kiedyś mieszkałam. No i oczywiście też musiałam zwiedzić charity shopy. Tam jest bardzo dużo fajnych charity shopów. Są przede wszystkim 3 takie dzielnice z moimi ulubionymi. Ja pojechałam do jednej z nich, Morningside. No jeżeli chodzi o Edynburg, to ceny ciuchów w charity shopach tam już są dosyć wysokie. Nie ma takich fajnych promo jak u mnie w Leeds. Ale też są okazyjne. Kupiłam sobie taką uroczą łyżeczkę Marmite. Kosztowała ona funta. Ja jestem miłośniczką Marmite. Marmite jest to takie smarowidło, wyciąg z drożdży o kolorze brązowym i ma taki bardzo specyficzny, charakterystyczny smak. Reklamuje się nawet ten Marmite, że niektórzy albo go nienawidzą, albo kochają. Tak jak mówię, ja należę do miłośniczek Marmite. Niestety teraz mam taką podróbkę tego, to jest taki odpowiednik Morrisona, z Morrisona, bo nie było akurat oryginalnego w Morrisonie jak byłam, no już nic, zastąpiłam sobie tym, nawet daje radę, ale nie smakuje tak jak Marmite. No i co, będę musiała sobie albo kupić jakąś taką zakrętkę z dziurką, albo po prostu zrobić dziurkę w tej zakrętce. No wiecie, no jako miłośniczka Marmite nie mogłam się powstrzymać i nie kupić takiej łyżeczki. W szczególności, że była za funta. No i w Edynburgu ostatnim rzutem na taśmę znalazłam trampki pasujące do tej stylizacji. Ogólnie to za mną chodziły trampki w podobnym stylu. Nawet były dostępne w moim rozmiarze, nieużywane, firmy Adidas. Ale nie zdecydowałam się na zakup tych butów, gdyż nie podoba mi się model w tym stylu. I w Edynburgu kupiłam sobie konwersy. Białe konwersy. One były lekko używane, ja je potraktowałam pralką, wyprałam je w pralce. Niektórzy nie biorą butów w pralce, ja to robię. Na razie nic się nie dzieje takiego. Dopóki się nic nie dzieje, to robię. No i one kosztowały, powiem Wam, prawie 19 funtów. Także ponieważ to są konwersy, dlatego zasługiwały prawdopodobnie na taką cenę w tym charity shopie. No mówię, charity shopy edynburgowe są dosyć drogie. No oni wiedzą jak wycenić firmowe ciuchy, kierują się marką i wiedzą jaką dać cenę taką adekwatną do tego, żeby to jeszcze była okazyjna cena. No 20 funtów za białe konwersy, myślę, że okej. Jest to mój rozmiar, powiedzmy. No je kupiłam w rozmiarze 38 i one są na mnie ciutkę za duże. A 37, ja mierzyłam kiedyś w sklepie, konwersy są na mnie tak w sam raz, że aż za małe. Także te numeracje konwersów akurat mi nie służą. No ale to są tak w ogóle moje pierwsze konwersy, zobaczymy jak się sprawią. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy, a teraz chciałabym Wam pokazać, jak się prezentuję w tych outfitach. Chciałam się zaprezentować chodząc w nich normalnie po ulicach, wykonując normalne czynności i chodząc w nich praktycznie cały dzień. W outficie wzorowanym z tego zdjęcia zaprezentowałam się w Edynburgu i czułam się w tej stylizacji bardzo swobodnie, dosyć elegancko. Myślę, że byłam sobą w tym stroju. You ever drunk Iron Brew before? W tej stylizacji chodziłam sobie po Leeds. No, chciałam mieć zdjęcie podobne do tego. Jak to wyszło, zobaczcie. Właśnie jestem ubrana w outfit wzorowany ze zdjęcia z magazynu. Wszystko kupione w charity shopie. No, chciałabym sobie zrobić zdjęcie podobne do tego widzianego w magazynie Elle. W tym celu potrzebuję deskorolki, której nie mam. O,
Właśnie tutaj widzę jednego deskorolkarza. Właśnie dlatego idę do parku. Do skateparku. Mam nadzieję, że znajdę kogoś, znaczy już znalazłam, ale nie wiem, czy się akurat zapytam tej osoby. Kogoś, żebym mogła sobie zrobić zdjęcie z jego deskorolką i żeby mieć takie zdjęcie podobne jak to widziane w magazynie Elle. Kurde, taka okazja mi właśnie minęła. Ale trochę jestem nieśmiała. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze kogoś, że nie jest za późno, bo zaraz będzie zachód słońca. Ale tam widzę jakiś jeżdżą jeszcze. Dobra. Do odważnych świat należy. Dobra, łatwo poszło. Dało mi się dorwać jakąś grupkę. Kolej zrobił mi nawet niezłe zdjęcie, więc jestem zadowolona. A jeszcze wam powiem, jak czuję się w tym outficie. No, czuję się nawet nieźle, chociaż wydaje mi się, że to nie jest do końca mój styl. W magazynie jakoś bardziej mi się to podobało na zdjęciu. Ogólnie każda sztuka z tej stylizacji, każdy ciuch bardzo mi się podoba i myślę, że jakoś będę to inaczej zestawiać, niekoniecznie tak. W stylizacji wzorowanej z tego zdjęcia jeszcze nie chodziłam, jeszcze nie miałam takiej okazji, ale myślę, że w trakcie montowania tego filmiku to zrobię i wmontuję w ten odcinek. Właśnie jestem ubrana w ten outfit. Czuję się w nim bardzo dobrze, ale jest on ekstremalnie nieadekwatny do pogody. Cóż, idę na kawę, cieszyć się drobnymi przyjemnościami i tym, że jestem ubrana tak elegancko za małe pieniądze. Tutaj tylko mi farfocle i podszewka wystają z rękawa. Nowy wymiar elegancji. W końcu fake Danicler Milano. No i to by było na tyle. Już piję zimną herbatę. Przepraszam, dzisiaj było tak trochę chaotycznie. No ale dlatego też nazwałam swój kanał Miss Solid Unplan. Ponieważ no ja taka jestem, taka trochę roztrzepana, dużo rzeczy robię naraz. Raz jestem tam, raz gdzie indziej. Tak jak sami widzicie, sama nad sobą czasami nie nadążam. Już na następny dzień mam taki pomysł, że sama nie wierzę w to, że na taki pomysł wpadłam i że chcę to wykonać. Mam jeszcze takie stare pomysły, które non-stop chcę zrealizować i nie mogę, ponieważ brakuje mi czasu. Wybaczcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Mam nadzieję, że postaracie się nie nadążać za mną, czy po prostu akceptować ten kanał taki, jakim jest. Cheers. A jeszcze powiem na temat lampy, że nie mam czasu nagrywania czasami w świetle dziennym, dlatego teraz nagrywam ten odcinek wieczorem i myślę, że naprawdę to oświetlenie daje radę. Także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, tak patrząc póki co. No dobra, nie będę już was dłużej zadręczać. Jeżeli nie nadążacie za mną tak jak ja, łapki w górę, no i subskrybujcie. Bye! Poszło. I love it.